dobry, witam znowu w programie z Maczetą po zdrowie. Życie wróciło do normy, koguciki pijają, disco polo się skończyło. Dzisiaj będzie na brązowo, tak jak wczoraj. Tylko wczoraj to był cynamon, a dzisiaj jest kakao. Kakao proszkowane, takie kupiłem. Polecają nieproszkowane, ale nie miałem, kupiłem takie. Kakao, czyli po grecku pokarm bogów, dar bogów, to nie tylko czekolada, to skarbnica zdrowia. Zawiera magnez, żelazo, antyoksydanty, wspiera serce i poprawia nastrój. No, nastrój to szczególnie poprawia, to jest prawda. Ponad 70% kakao pochodzi z Afryki, wybrzeża Kości Słoniowej, Gany. Rośnie, kwitnie, owocuje cały rok. Majowie i Azbekowie używali ziaren kakaowca jako waluty. Za 100 ziaren można było kupić królika. Ciekawe, ciekawe. Kakao poprawia humor i działa relaksująco. Na mnie tak działa. Nie wiem jak na was, ale na mnie tak działa. Surowe kakao nieprzetworzone ma wyższą zawartość antyoksydantów i minerałów niż kakao w proszku w sklepach. To jest normalne. Tak musi być. Dlatego ja jestem zdania zawsze kupować to surowe. Czyściutko, gdzie się da, co się da, no jak się już nie da, to surowe. Ale jak mam dojście do surowego, to proszę koleżankę następnym razem, żeby była surowa. Owoce kakaowca rosną na pniu, a nie na gałązkach. Tak jak jackfruit. Pokazywałem wam kiedyś jackfruita, on nie rośnie na gałęziach. Rośnie na pniu. A może wam pokażę jeszcze raz. No i tak wygląda jackfruit. Rośnie sobie na pniu, na gałęziach też, ale na tych grubych gałęziach. Nie rośnie na tych malutkich, cienkich gałązkach, ponieważ by się połamały, bo ten owoc jest bardzo ciężki. Jest ładny, duży i bardzo smaczny. I tak on wygląda. A to jest koko. To jest koko. Koko i no je moje kokosy. Doczepił się do mnie i wprowadził się do mojego pokoju, bo ja śpię przy otwartych drzwiach. No to zamiast u właściciela to śpi u mnie i muszę go dokarmiać. Koko, daj głos. Kakao obniża ciśnienie krwi i poprawia jej przepływ do mózgu. Wysokokaloryczne zawiera 20% tłuszczu, 20% białka, 40% węglowodanów. Jest bardzo energetycznym produktem. Zgadzacie się? Najlepsze kakao pochodzi z wybrzeży Kości Słoniowej, Gany, Nigerii, Kamerunu oraz także rośnie w Brazylii, Peru i Ekwadorze. Dlaczego warto jeść kakao? Ponieważ wytwarza hormon szczęścia. No i dlatego, że jest smaczne. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Jak rozróżnić prawdziwe kakao? Jak kupicie kakao, ma na nim pisać proszek kakaowy. Bez dodatków mleka, cukru, czegoś tam, gdzieś tam reszta. Są 4 rodzaje kakao. Ja to wam później napiszę, bo to jak przeczytam, to wyjdzie z tego chińszczyzna. Jedno jest Forastero, drugie Criollo, Tario, Nacional. Czy kakao oczyszcza żyły? Czy kakao oczyszcza żyły? Jest składnicą antykonsygnantów, które hamują procesy utleniania cholesterolu, zmniejsza ryzyko odkładania się blaszek miażdżycowych. Źle to przeczytałem tych antyoksydantów, zawsze coś źle wymawiam. Będąc ileś naście lat temu w Finlandii, płynąc promem, kupiłem sobie czekoladę na promie. Bardzo dużą, z ładnym zdjęciem tego promu. Bardzo smaczną.
No i przywiozłem sobie do Polski, jadłem, mój pies szalał za tą czekoladą. Czytałem, że się tą czekoladę nie daje. I opowiadam to mojemu koledze. A mój kolega mówi, a mój pies też szaleje za tą czekoladę. Później poczytałem o tym, że na Finlandii nie robi się czekolady z kakao. Na Finlandii robi się czekoladę z krwi. Po prostu jakoś to jest tam formowane. Dlatego tu jest. No to tak, tyle może dzisiaj o tym kakao. Pamiętajcie, jak kupujecie te kakao, czytajcie, co tam pisze z przodu, z tyłu, gdzie i jak, żeby było tylko kakao, żeby nie było tych daszków. A jak macie gdzieś dojścia do jakichś ziarenek, to lepiej się zadać ziarenka i sobie. W niektórych krajach, takim jak Ghana, do tej mazi kakaowej, jak to rozmiażdżą, to używają jako masło. Oni normalnie chleb smarują takiego. A czy chleb. Te swoje wypieki, które ja to nazwałem chlebem, ale także mieszają to z bananem. Też tym smarują. Robią z tego normalne smarowidło. Ale ja podejrzewam, że to smarowidło jest zdrowe. To nie jest zdrowe. Tam nie ma cukru, tam nie ma chemikaliów. To jest kakao i banan. Tak mi się powinni odżywiać. Tak jak ci ludzie właśnie w tych, jak to się mówi, niektórzy mówią w biednych krajach. Ja to nazywam, ja tam biedy żadnej nie widzę. Ja tam widzę naturę, ludzie żyją zgodnie z naturą i ja to widzę inaczej. Ja to nazywam wspaniałe kraje. Skromne, ale wspaniałe. Pozdrawiam. Tyle na dzisiaj. Kakałko z laską cynamonu. Bardzo dobre. Oko widzi z laską. Zapraszam do następnego programu. Maczetą pozdrowie.